Dzień dobry. Ja rozumiem, że ja wyglądam trochę chory i wyglądam trochę niefajny, ale ostatni raz, kiedy ja byłem w Krakowie, niestety nie udało mi się normalnie nawet coś nagrać. Z tego powodu, że ja czułem trochę źle, ale bez względu na to wszystko, bez względu na to, że nawet wczoraj miałem gorączkę, ja zdecydowałem dzisiaj nagrać filmik, kolejny filmik, bo ja dawno miałem taki pomysł, żeby nagrać filmik o polskich kobietach, bo naprawdę uważam, że polskie kobiety są cudowne. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, ja postaram się po prostu wytłumaczyć, dlaczego ja tak uważam. Tutaj będą porównania z kobietami z mojego kraju, z kobietami z Ukrainy na przykład, ale z góry chciałbym powiedzieć, że ja w ogóle szanuję wszystkich kobiet. Moim zdaniem kobiety to po prostu najlepsze stworzenie na tym świecie. Powiem tak, delikatne i kwiatkie. Niestety my nie zawsze jesteśmy w stanie ich zrozumieć, bo kobiety w ogóle trochę bardziej skomplikowane stworzenie niż mężczyzny, ale postaram się w tym filmiku trochę wytłumaczyć, dlaczego ja uważam akurat tak, jak ja uważam. Więc zaczynamy. Nie chcę, żeby to trwało aż tak długo, bo na pewno macie swoje zajęcie, na pewno macie pracę, czegoś jeszcze i nie macie być może dużo czasu na to, żeby to wszystko słuchać. Po pierwsze, dlaczego ja uwielbiam polskich kobiet i uważam, że polskie kobiety są najlepsze? Polki piękne, naprawdę są piękne. W sumie ja w ogóle uważam, że wszystkie słowiańskie narodowości są bardziej piękne nawet niż my, chociaż nie wiem, to może być nie do końca obiektywna opinia, ale jeśli chodzi o kobietach, to na pewno tak, bo słowiańskie kobiety zawsze mają delikatne skóry, słowiańskie kobiety zawsze mają niebieskie oczy. Nie wiem, to wygląda bardziej delikatnie według mnie, chociaż kiedy ja pytam u kobiet słowiańskich albo europejskich, oni mnie mówią, że kobiety ze wschodu są bardziej ciekawsze, piękniejsze i tak dalej. Nie zgadzam się z tym w ogóle. Moim zdaniem Polki są bardziej piękniejsze niż kobiety ze wschodu, ale to moja opinia, to z mojego punktu widzenia, bo ja sam jestem ze wschodu, być może po prostu mam dosyć takich kobiet, ale co oprócz piękności mają kobiety polskie? Na przykład polskie kobiety są prostsze. Polskie kobiety mniej komplikują, z nimi łatwiej trochę dogadać się. Polskie kobiety, czyli ty zawsze rozumiesz, czego ona chce. Ty zawsze rozumiesz to, co ona ma w głowie. Ty zawsze rozumiesz, co to musisz jej dać, żeby na przykład dostać coś w odpowiedź. Czyli ty rozumiesz, że ona jest obrażona w tej chwili, albo ty rozumiesz, że być może jej brakuje miłości, cokolwiek. Ty jesteś w stanie to zrozumieć. Tak, kobieta to nadal jest tajemnica, ale nie aż taka skomplikowana jak kobiety ze wschodu. To na pewno tak. Niech to będzie punkt numer 2. Polskie kobiety mniej wymagają od mężczyzny. Być może dla samych kobiet to nie jest tak fajne, ale ze względu mężczyzny to jest po prostu idealne. Ja nie chcę nikogo obrażać, ja bardzo szanuję kobiet i w moim kraju, ja bardzo szanuję kobiet nawet w Ukrainie, ale to moje doświadczenie. Kobieta z Ukrainy albo z mojego kraju zawsze będę tobą manipulować, zawsze będzie mówić, że prawdziwy mężczyzna musi zrobić to, prawdziwy mężczyzna musi zrobić to. Jeśli ty mieszkasz na przykład w Azerbejdżanie, albo w Rosji, albo w Ukrainie, ty nie masz żadnej innej opcji. Ty zawsze musisz płacić za kobietę. Zawsze, w ogóle, bez wyjątków. I jej nie obchodzi, czy ty masz kasy, czy ty nie masz kasy. Ty musisz i tyle. W Polsce ty zawsze masz jakiś wybór. Ty możesz jakoś dogadać się z kobietą, na przykład nie masz w tej chwili kasy, tak? Czyli ty możesz po prostu z nią dogadać się, żeby to było pół na pół na przykład. Albo polska kobieta nigdy nie będzie wymagać od ciebie kwiatki. Nigdy w życiu, a ja byłem na apkach randkowych, sprawdzałem, nigdy w życiu ja nie spotykałem czegoś takiego od polskich kobiet, ale od naszych kobiet, od rosyjskich i ukraińskich kobiet ja słuchałem coś takiego jak jeśli chcesz zaprosić mnie na randkę, to w takim razie musisz wysłać mnie kwiatki. To być może wtedy ja się zgadzam. I moim zdaniem to jest trochę okropne. Nie mam nic przeciwko ukraińskich kobiet, albo rosyjskich kobiet, albo naszych kobiet.
Są bardzo atrakcyjne, piękne, miłe kobiety. Po prostu chodzi o to, co mi się bardziej podoba w polskich kobietach. Oni mniej skomplikowane i wymagają trochę mniej. I to jest fajne. Jeszcze jest taki punkt, polskie kobiety są dumne. Postaram się wytłumaczyć. Na przykład na wschodzie może być tak, że mężczyzna będzie zdradzać, tak? I okropne jest to, że większość kobiet może to wybaczyć, większość kobiet może zamykać na to oczy i nadal kontynuować mieszkać z tym facetem. Albo facet może robić dużo okropnych rzeczy i kobieta będzie to cierpieć do końca. 10 lat, 20 lat, ale będzie. W Polsce to nie tak. Ja często rozmawiałem z kobietami i rozmawiałem z kobietami już w jakimś wieku i być może to nieprawda, ale oni często mówili, że mój mąż mnie zdradzał, więc powiedziałem mu pa. I moim zdaniem to jest fajne, bo polskie kobiety są dumne. Ja nie chcę powiedzieć, że kobiety w innych krajach nie ma dumy. Nie. Po prostu polskie kobiety są dumniejsze, coś takiego. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć i ja to szanuję naprawdę. Ja to szanuję. Z tego jest jeszcze jeden wynik. Polskie kobiety są bardziej niezależne. To w ogóle taka tendencja jest w Europie i to jest normalne. Jak to wygląda? Kobiety na wschodzie często robią wszystko, żeby utrzymywał ją mąż, żeby tak żyć. Jej będzie tak wygodnie. Ona niczego nie potrzebuje, ona będzie robić wszystko, ale wystarczy, żeby mąż po prostu za nią płacił i robił wszystko za nią. W Polsce kobiety starają się, nie wszyscy, ja to wiem, ale w Polsce kobiety starają się być bardziej niezależnymi i to jest fajne. Akurat z tego powodu kobiety pracują dużo, kobiety mają jakiegoś stanowiska w pracy i tak dalej, czyli to jest fajne. Równouprawnienie. Wiem, że większość kobiet tego nie akceptuje nawet w Polsce, ale równouprawnienie zawsze jest fajne. Im bardziej jest też niezależna od mężczyzny, tym bardziej jest spokojna tobie i tym bardziej jest spokojna mężczyźnie. Bo powiem tak, mężczyzny naprawdę i tak mają dużo problemów w życiu. I tak mamy dużo odpowiedzialności. I nikt nie chce mieć obok siebie dziecka. Każdy chce widzieć obok siebie dorosłą osobę, która jest w stanie zrobić sama wszystko za siebie. Ale to nie znaczy, że ty musisz po prostu stoять gdzieś tam i nic nie robić w ogóle. Nie. Powiem tak, u mnie często było tak, że nawet kiedy to były koleżanki i ja nie mam pracy, tak? I ja miałam problemy z kasą. Ja w sumie zawsze mam problem z kasą, ale nie o to chodzi. Ja nigdy nie dawałem kobietom płacić. Czyli ja sam to robiłem, nawet kiedy nie miałem kasy. Ja już jestem w ten sposób wychowany. Ale Boże, jak mi było przyjemne, jak to było miło, kiedy kobieta powiedziała, że no słuchaj, ale ty masz problem z kasą. Proszę, dawaj, nie będziemy. Dawaj ja, albo coś takiego. Nawet jeśli ona to po prostu powiedziała, to nadal jest bardzo miło, bardzo przyjemne. I dla mnie to był pierwszy szok w Europie, kiedy ja tylko przyjechałem. Ja spotkałem się ze swoją koleżanką w Warszawie i ona proponowała mnie wypić coś. Ja nie pamiętam, co to było. Pijana wiśnia, coś takiego. I naprawdę zaczęliśmy z nią kłócić przy kasie. Ona nie dawała mnie zapłacić, ja nie dawałem zapłacić ją. I to według mnie jest trochę miło. W ogóle jest miło. Kolejny punkt, ja nie wiem, czy to będzie poprawne, czy nie, ale ja zauważyłem, że polskie kobiety są wierne. Chodzi o to, że oni są wierni w małżeństwie, po ślubu. Bo ja często rozmawiałem z kobietami ze wschodu, na przykład, którzy mieli mężów i tak dalej. I to było łatwe, to było normalne. Nikt nie miał nic przeciwko, tak? Tutaj nawet nie chodzi o romantycznych związkach, po prostu relacje. Ale jeśli w Polsce kobieta ma męża, to ona nigdy nie będzie z tobą rozmawiać. Przynajmniej w moim wypadku było tak. Często było tak, że po prostu chciałem z kimś porozmawiać. Nie miałem żadnych planów, nic, ale tutaj często bywa tak, że jeśli kobieta ma męża, to ona stara się w ogóle nie rozmawiać z ludźmi, czyli z mężczyznami w ogóle nie rozmawiać i to jest bardzo miło. Kolejne, nie wiem znowu jak to powiedzieć, no
Moim zdaniem, mam nadzieję, że to nikogo nie obrazi, nie jestem seksistą, naprawdę, ale moim zdaniem kobiety w Polsce są lepiej w łóżku. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. To już z mojego doświadczenia. No mam 32 lata, muszę mieć jakieś doświadczenie. Polskie kobiety w łóżku, one są bardziej uniwersalne, czyli oni mają mniej barierów. Mniej barierów. Nie ma nic takiego, żeby to zrobiła, kobieta powiedziała: o, nie rób tak, ty mnie szanujesz. Ale kobiety na wschodzie tak robią. I kiedy ja mówię kobiety na wschodzie, ja nie mam na myśli kobiety w moim kraju, czyli w muzułmańskim. Tam i tak wiadomo, jak wszystko działa. Nie. Kiedy ja mówię kobiety ze wschodu, ja akurat mam na myśli kobiety z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy. Oni mają więcej warunków. Oni mają więcej barierów. To nie bardzo przyjemne jest. Ja nie rozumiem, jak to działa. Chociaż chyba biorąc pod uwagę, że tutaj społeczeństwo jest bardziej rozwinięte i bardziej rozwinięte w takiej bardziej seksualnej edukacji, być może i mężczyzny są takimi, ja nie wiem, nie sprawdzałem. Trochę głupio to wszystko wyszło, ale jakoś tak. Polskie kobiety są lepiej w łóżku. Jeszcze jeden ważniejszy punkt. Polki są inteligentne. To w ogóle dotyczy już nie tylko Polek, a w ogóle Polaków. O co mi chodzi? Często można kogoś spotkać, prawie każda kobieta albo każdy mężczyzna, z kim ja rozmawiam, jeśli ty zapytasz u niego, jakie u ciebie są najlepsze, ulubione książki, on naprawdę ci powie. To jest miło. Nawet jeśli porównywać z moim krajem, rzadko kto czyta książki, tak? I dla mnie to szok, dla mnie to... Dlaczego ja nie miałam w ogóle przyjacieli w moim kraju? Bo mało ludzi czyta książki. Ja nie chciałbym powiedzieć, że jestem aż takim mądrym i tak dalej, ale ja przynajmniej przeczytałam być może 1000 książek. Ja przez całe życie czytałam. I bardzo ciężko znaleźć kogoś, z kim można było porozmawiać na ten temat. I w Polsce kobiety zawsze mają tyle hobby, kobiety zawsze mają dużo zainteresowań, one zawsze... zawsze masz o czym porozmawiać z nią. I to dla mnie jest najważniejsze prawie. Chociaż najważniejsze będzie następne. Polki potrafią wspierać moralnie. To bardzo ważne. Ja nie wiem, jak rozumieć, ale mentalność w krajach takich wschodnich działa tak, że jeśli ty nie potrafisz czegoś fajnego zrobić, jeśli nie osiągnąłeś jakiegoś sukcesu za jakiś czas, to kobieta będzie wymagać to od ciebie. Kobieta będzie ci mówić, że ej, przecież jesteś mężczyzną, nie masz prawa, musiałaś to zrobić, jesteś słabym, bla, 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 bla. Tutaj takiego nie było. Tutaj takiego ja nie zauważyłem. Nawet kiedy ja zaczynałem YouTube kanał, większość moich znajomych dziewczyn w Azerbejdżanie mówili: to głupio, co ty robisz, nie jesteś poważnym i tak dalej. Ale moi polskie znajomi i dziewczyny mówili, że wow, idealnie, jesteś takim utalentowanym, rób dalej, rób dalej. Taka jest różnica. Kobiety w Polsce bardziej wspierają mężczyzn i to jest bardzo, bardzo, bardzo miło. Zapomniałem dodać jeszcze jeden punkt. Kobiety bardziej dbają o mężczyznach. Nie będę tłumaczyć jak, nie będzie przykładów, po prostu to fakt. Oni bardziej dbają o mężczyznach i ja to doceniam. Ja naprawdę to doceniam. Przynajmniej polskie kobiety fajnie gotują. Chociaż u nas też, okej, niech będzie 1-1. Ale polskie kobiety naprawdę fajnie gotują, dbają o mężczyznę. Ona może dla ciebie zrobić wszystko. I w sumie to znów jest fajne dla nas i jest niefajne dla kobiet, bo znam dużo oszukanych kobiet. I niestety, być może ja nie mam racji, prawda, ale to ja tak zauważyłem, że ludzie nie doceniają kobiet w tym kraju. No nie tak, przynajmniej jak u nas. Z tego punktu widzenia, że często bywa tak, że jest bardzo przepiękna, mądra kobieta, wszystko jest idealne, ale ją mąż nie wiadomo co ma w głowie, co on robi. To trochę jest smutno. Ale jeśli ktoś obejrzał do końca ten filmik, ja chciałbym dodać, że w sumie ja uwielbiam ludzi w tym kraju. Ja uważam, że polskie kobiety jako mężczyzny są niesamowite, ale po prostu ja mam jakieś doświadczenie i powiedziałem to, jak ja to widzę. To nie oznacza, że to są fakty, tak?
To po prostu mój punkt widzenia. I ja wiem na pewno, że będę dużo osób, którzy napiszą mi dużo niefajnych rzeczy. Już przyzwyczaiłem. Muszę być, przynajmniej wiem, że większość ludzi rozumie, o co mi chodzi, większość ludzi mnie wspierają i dziękuję wam bardzo za to wszystko. No i najważniejsze, gratuluję z góry z okazji Dnia Kobiet. Po pierwsze, ja mógłbym potem o tym zapomnieć, a po drugie, jeśli ja to nie powiem teraz, ja będę musiał zrobić kolejny filmik za kilku dni, a ja nie mam tyle czasu niestety. Więc naprawdę gratuluję. Jeszcze chciałbym w końcu dodać, że nie ma złych kobiet. Jeśli kobieta jest zła, to w większości wypadków to mężczyzna tak zrobił. Albo ona spotykała nieodpowiedzialnych mężczyzn w swoim życiu. My zawsze dostajemy takich kobiet, których budujemy sami. Więc im bardziej my będziemy kochać kobiet, im bardziej my będziemy szanować kobiet, tym lepiej wszystko będzie. Wszystko zależy od mężczyzny. Wszystkie kobiety są piękne, wszystkie kobiety są najlepsze. Zależy tylko to, czy pasuje ona do ciebie, czy nie. Ale każda kobieta jest najlepsza obok z kimś, kogo ona kocha. Kobieta rzadko może cię skrzywdzić, jeśli ona cię kocha. Naprawdę to tak. Mężczyzna może skrzywdzić kobietę, jeśli on ją kocha. Nawet jeśli on ją kocha. Takimi już jesteśmy. Ale kobieta nie. Jeśli kobieta cię kocha, ona będzie cię kochać do końca twojego życia. I być może zrobię wszystko, żeby ty był szczęśliwy. Być może nawet zrobię tak, że sama będzie nieszczęśliwa. Ja to bardzo szanuję. Jeszcze raz gratuluję wszystkich kobiet. Wszystkich was lubię. No i do zobaczenia.